Cześć, z tej strony Walencenistas z AppGalery. Dziś rozegramy Hero Challenges na poziomie piekielny 60 i skupimy się na talentach, na których warto się skupić podczas ścieżki w wyzwaniach bohaterów. Dla wszystkich nierozumiejących języka polskiego, a którzy nie oglądali mnie wcześniej, proszę zerknijcie na dolny prawy róg, gdzie jest koło zębate z ustawieniami. Tam możecie wybrać z aż 13 najpopularniejszych języków, skąd oglądane są moje filmy. A jeśli Twojego języka tam nie ma, to nie martw się, napisz w komentarzu, zadbam o to, aby się tam pojawił. Postscriptum, nie tłumaczę języka klingońskiego. Zanim jednak o tym, chciałbym Wam przypomnieć, że oprócz kampanii AppGalery, w której za zakupy pakietów w State of Survival otrzymujecie kryształy AppGalery, które to kryształy wymieniacie na kupony i można tymi kuponami płacić za kolejne pakiety w grze, to musicie również wiedzieć, że równolegle leci druga kampania. Trwa ona do końca maja, w której za te same zakupy zbieracie monety, które wymieniacie na prawdziwe, realne nagrody rzeczowe. To znaczy jeden zakup, a bierzecie udział w dwóch kampaniach naraz. Wróćmy do Hero Challenges. Wraz z nadejściem drugiej kampanii Limitless zmienili się bohaterowie, których używam na ścieżce w Story Missions. Ale póki co, w wyzwaniach bohaterów wracam do Jokera i Kucharza, którzy, przynajmniej na razie, radzą sobie najlepiej wraz z moimi słabymi bohaterami Limitless drugiej generacji. Chociaż z drugiej strony, umiejętność Jokera wykańcza wszystkich zombie, niezależnie od poziomu. Przecież to właśnie dlatego udało mi się pod sam koniec wyzwań bohaterów pierwszej generacji pokonać ostatni 7000 poziom wyzwań. Niemałą pomoc otrzymałem od TOS State of Survival, którego kanał możecie odwiedzić, klikając link w opisie filmu, za co mu serdecznie dziękuję. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze we wyzwaniach sojuszu. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, pierwsze poziomy są śmiesznie łatwe i w zasadzie, kontrolując je jednym okiem, można by je puścić samoistnie na autobocie. O tyle już poziom piekielny stanowił wyzwanie w poprzednich Hero Challenges, więc zagrałem go sam, kontrolując od czasu do czasu prędkość od razy 1 do razy 3, w zależności od tego, jak wymagała tego sytuacja. Dobra, bo trochę się zapędziłem. Druga generacja bohaterów Limitless różni się od pierwszej w przeogromny sposób. Nie mamy bohatera, który stawia wieże Tesli albo miśki z miotaczami ognia. Coś, co w jakiś sposób zatrzymałoby nadchodzące hordy zombie. Zamiast tych dwóch mamy jednego Wolfę, który po pierwsze musi robić za tanka, czyli przejąć większość obrażeń, jakie otrzymujemy od zombie, a po drugie, z racji, tak jest przynajmniej w moim przypadku, bardzo słabego jaba, również musi odpowiadać za zadawanie obrażeń, z tej racji, że mój jab jest stary i słabo strzela. Dodatkowo jego umiejętności są na niskim poziomie, więc nie zadaje zbyt wielu obrażeń zombiakom. Cała nadzieja, podobnie jak w przypadku Limitless pierwszej generacji, w Trish, czyli bohaterce, która odpowiada za statystyki jeźdźców. Wydaje mi się, że deweloperzy robią coś na pozór od zera do bohatera, ponieważ wcześniej zarówno jeźdźcy jako jednostka oddziałów oraz jeźdźcy jako bohaterowie byli kompletnie pomijalni. Teraz jednak są ważną, jeśli nie najważniejszą częścią gry, zarówno po stronie atakującej, jak i broniącej oraz w misjach fabularnych. A więc skoro naszą największą bronią będzie jeździec, Trish, oraz Wolfe będzie robić wszystko to, co robił Nikola i jego wieżyczki, to musimy się skupić na dwóch rodzajach wzmocnień, które będziemy zbierać po drodze. Pierwszy rodzaj wzmocnień to oczywiście wzmocnienie statystyki defensywnej dla Wolfa. Można ją zebrać na dwa sposoby. Pierwszym będzie krawat. Odpowiada za wzmocnienie obrony piechoty. Drugim będzie kask motocyklowy. Odpowiada za redukcję obrażeń wszystkich bohaterów. Kolejnymi wzmocnieniami, na których musimy się skupić, będą te od zadawania obrażeń, bo przecież ktoś musi posłać te zombie do piachu. A więc skoro Wolfe ma robić obrażenia, zbierajmy piłki tenisowe Franka, Samadhi, bo wpływa na wzmocnienie ataku piechoty. Oraz pistolety, bo wpływają na wzmocnienie ataku wszystkich bohaterów. Jeśli trafią nam się złote wzmocnienia, to świetnie, ale nie są one niezbędne. Jeszcze. Na dziś to tyle. Czy dodałbyś coś od siebie? Trzymajcie się ciepło. Cześć!